Dzień dobry Państwu, jesteśmy na niesamowicie ciekawym miejscu z moim rozmówcą, którego usłyszycie później w trakcie tego programu, w trakcie tego filmu, a dzisiaj takim krótkim tytułem wstępu pokażę Wam właśnie, jak wygląda to miejsce na samej górze, gdzie tutaj właśnie jesteśmy, i później będziemy schodzić w dół. Będą Państwo powoli poznawać to miejsce razem z nami, zresztą tak jak ja dzisiaj poznaję to miejsce tutaj z moim gościem. A teraz pokażę Wam właśnie górę. No właśnie, zaczęlibyśmy tutaj od kręgów i to będzie właśnie takie moje pierwsze pytanie. O co chodzi tutaj z tymi kręgami? Dzień dobry, witam wszystkich na stożku pod górą, która nazywa się Łyżka, znaczy w sumie na górze 730 metrów nad poziomem morza, ale Łyżka sama w sobie ma 800 bodajże 3 metry. Znajdujemy się w takim miejscu, które nie zawsze jest nawet znane ludziom, którzy mieszkają całe życie w Przyszowej. Zresztą mam na to dowody i wreszcie stwierdziłem, że jednak trzeba go pokazać. Troszkę fragmentarycznie do tej pory go tak gdzieś tam ujawnialiśmy w filmie, ale nie do końca, bo liczyłem na to, że będą tu niedługo wykopaliska archeologiczne i wtedy, no wiadomo, zależało nam na tym, żeby tu jednak ludzie nie przychodzili. No ale niestety z wykopaliskami może być tak, że w tym roku się nic z tym nie uda zrobić, ponieważ właściciel, czyli Nadleśnictwo, no troszkę nam sprawę opóźnia, nawet powiedziałbym bardzo opóźnia, licząc chyba na to, że jednak ten sezon minie. No i stwierdziłem, że jednak trzeba to będzie pokazać szerzej, ponieważ też przy okazji wreszcie ludzie zobaczą, o czym ja mówię, bo do tej pory cały czas spotykam się z taką krytyką, że ja jakieś bajki opowiadam, jakieś kamienie, których na Łyczce oczywiście nigdzie oni nie widzą. No bo znajdujemy się w takim miejscu, które łatwo ominąć, idąc na szczyt Łyżki. To jest przy samym szlaku, ale ludzie nie zdają sobie sprawy, że coś takiego tutaj się znajduje. I proszę, mamy setki, tysiące kamieni na niewielkim stożku. Tych kamieni tutaj jest masa, dookoła kamieni prawie nie ma. No i pytanie jest, skąd się te kamienie tutaj znalazły, kto je tutaj przyniósł, czy one są naturalne. Do tej pory było tak, że uważało się, że tu były osuwiska, więc kamienie mogły tak powstać w sposób naturalny. Zawsze wydawało mi się to dziwne, no ale 5 lat temu, 6 lat temu, w 2019 roku, kiedy została tutaj ujawniona ceramika, czyli skorupy prehistoryczne, sprowadziliśmy archeologów, no i oni stwierdzili, że skorupy troszkę za stare, bo tam z epoki brązu, z epoki neolitu, no ale te kamienie są naturalne oczywiście. Więc na początku ja też jakby uznałem ich autorytet, jestem amatorem, nie będę się kłócił, ok. Ale potem przez kilka lat, kiedy tu cały czas przychodzę, no to jednak patrząc na te kamienie, no jednak według mnie to wszystko jest absolutnie sztuczne, przyniesione czy jakby to powiedzieć, przywleczone, nie wiem jakim cudem, ogromne kamienie. No i w zeszłym roku wreszcie zrobiliśmy tu badania geologiczne, takie sążniste, przyjechali panowie geolodzy, no i oni potwierdzili jednak, że te kamienie nie są tutaj naturalne. Tutaj nie ma żadnej wychodni skalnej i taka ilość kamieni, prawie w głąb 2 metry, to wszystko jest ułożone z kamieni, jest niemożliwa w takim terenie w ogóle. No i z tymi osuwiskami też się okazało przy okazji, że to nie jest tak do końca, że jak jest na mapach Łyżka jako teren osuwiskowy, to te osuwiska są tu wszędzie. Okazało się, że nie do końca. A przede wszystkim wyszło to, co ja widziałem gołym okiem, czyli tu są kręgi. 2 takie najbardziej widoczne, zewnętrzne z takich ogromnych głazów, za chwilę tam podejdziemy. Niektóre kamienie ważą do 6 ton i są ustawione pionowo. No i mniejszy, z mniejszych głazów. I te 2 kręgi schodzą się do takiego korytarza. O. I w tym korytarzu jest taka wnęka, dziwna wnęka, czy jak to archeolodzy powiedzieli, dziwna komora, która wygląda na klasyczny megalityczny grobowiec. Podejdziemy zobaczyć go teraz?
Mamy tutaj taką kamerę kamienną z taką płytą na samej górze. Ona jest już przechylona, ale oryginalnie kiedyś była poziomo na samym wierzchołku. I mamy korytarz, który prawdopodobnie do niedawna był przysypany. Te głazy tutaj, te wszystkie, stanowił taką właśnie taki korytarz. No i na dole tej komory widać, że jest płaska płyta kamienna. Jednoznacznie przypomina to klasyczne groby megalityczne, czyli dolmeny. No i ciekawostka polega na tym, że w całości to założenie, czyli dwa kręgi, które schodzą właśnie do tej komory, korytarz, który jest orientowany wschód-zachód, kamienie, które są orientowane pionowo, stojące północ-południe, za chwilę pokażę na kompasie. Wszystko to razem świadczy jednoznacznie o tym, że mamy do czynienia z megalitycznym miejscem kultu. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to w zasadzie niemożliwe, jak to powiedzieli archeolodzy, ponieważ takie miejsca są w Europie śródziemnomorskiej, południowej. Takie miejsca są we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech, a do tej pory uważało się, że w Polsce megalitów nie ma, albo że są wyłącznie na północy Polski. Koło Szczecina jest jeden taki grobowiec, który wygląda zupełnie inaczej, jest dużo większy, 5-metrowy. No i kręgi kamienne, które są w Polsce również na północy, ale te kręgi są najczęściej pojedyncze i uważa się, że one są z okresu gockiego, czyli z początku naszej ery. Tymczasem te elementy wyglądają na epokę kamienia i to epokę taką megalityczną, właśnie klasyczną, czyli czwarte tysiąclecie przed naszą erą, kiedy była kultura pucharów lejkowatych. No i właśnie problem polega na tym, że według archeologów kultura pucharów lejkowatych zatrzymała się idąc z północy, zatrzymała się na linii Wisły. A to miejsce to jest jedyne znane nam miejsce megalityczne w całej Małopolsce, na południe od Krakowa. Geolodzy potwierdzili, że tutaj te kamienie nie są naturalne. Jak widać, część została tutaj przez różnych ludzi wyciągnięta i istotna jest sprawa, że ta ceramika, która tu została znaleziona w 2019 roku, właśnie została znaleziona w tym rejonie. To jest istotne, ponieważ była to ceramika typowo kuchenna i stołowa, a takiej ceramiki do tej pory na terenie powiatu limanowskiego nie znaleziono. I teraz jeżeli chodzi o tą górę, najbardziej istotne jest właśnie to, że ona znajduje się na samej granicy powiatu limanowskiego z powiatem sądeckim, na samej granicy, która dochodzi do Kotliny Sądeckiej. I teraz proszę sobie wyobrazić, że Kotlina Sądecka przez wiele dziesiątków lat była badana przez archeologów. Jest tam kilka grodzisk, które zostały przebadane. Natomiast powiat limanowski, który znajduje się tuż, widać tą kotlinę pod nami sądecką, znajduje się obok, tak, kompletnie do tej pory był niezbadany archeologicznie. Zostały tu znalezione tylko jakieś powierzchniowe zabytki, natomiast nie było żadnych wykopalisk. I teraz proszę sobie wyobrazić, że nikt nie kojarzy tego miejsca, czyli powiatu limanowskiego, właśnie z tym, co jest w dole w Kotlinie Sądeckiej. I zachodzi proste pytanie, skoro w Kotlinie Sądeckiej są grodziska, mieszkali tam ludzie, były osady, to dlaczego nie znaleziono w Kotlinie Sądeckiej żadnego miejsca kultu, żadnego cmentarzyska? Jeżeli tam mieszkali ludzie, gdzieś obok tych ludzi takie miejsca musiały być, ponieważ ci ludzie byli bardzo religijni w tamtych czasach. I właśnie to miejsce wygląda na klasyczne miejsce, czyli oddalone od siedzib ludzkich o jakieś 10 km, bo do Doliny Dunajca mamy 10 km z tego, no 9-10 około. Na górze, która otacza właśnie Kotlinę Sądecką. I jeszcze ważna sprawa jest ta, że właśnie ta ceramika, która tu została znaleziona, właśnie kuchenno-stołowa, nie została do tej pory na przykład znaleziona w Kotlinie Sądeckiej. Dlatego był ten problem. Na przykład ceramika promienista, ja za chwilę pokażę na zdjęciu, jak to wygląda. Tymczasem, jeżeli tutaj był grobowiec, jeżeli było miejsce kultu, jeżeli tutaj były jakieś obrzędy szamańskie, bo być może grobowiec nie służył tylko do chowania zmarłych, ale również do obrzędów szamańskich, inicjacji szamańskich,
co się często zdarza na przykład na Syberii, czy w innych miejscach, gdzie się te jeszcze zachowały te tradycje, to w tych miejscach czczono przodków i właśnie w tych miejscach ta ceramika jest jak najbardziej logiczna, ponieważ tutaj przychodzili ludzie, jedli, pili, czy wkładali jakieś dary grobowe i właśnie ta ceramika została tutaj znaleziona. No i najważniejsza sprawa jest taka, że ona została wstępnie oceniona, czyli jej wydatowana od neolitu, czyli właśnie od IV tysiąclecia przed Chrystusem do V wieku naszej ery. To jest kilka tysięcy lat, kiedy tutaj ludzie przychodzili. Do tej pory twierdziło się, że w powiecie limanowskim ludzie pojawili się dopiero w średniowieczu. I żeby teraz wyjaśnić tą sytuację, przejdźmy na drugą stronę. Stoimy w samym centrum tych dwóch kręgów, gdzie stoi taki ogromny głaz, orientowany dłuższym bokiem, proszę zobaczyć, idealnie północ-południe. I takie miejsca kultu często są powiązane z miejscami, gdzie były jakieś bardzo ważne mineralne zasoby. Dla tych ludzi ówczesnych bardzo istotne. W neolicie, czyli w epoce pierwszych rolników, bardzo ważną rzeczą była sól. Ci rolnicy mieli oczywiście stada, nie będę tego rozwijał, chodziło o konserwację mięsa i takie różne inne kwestie. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli my wiemy, że koło Łyżki, w okolicy jest bardzo wiele nazw pochodnych od soli, jest tutaj na przykład osiedle Solniska, rzeka, która płynie przez Przyszowo u podnóża właśnie Łyżki, nazywa się teraz Słomka, ale w średniowieczu wiemy, że nazywała się Słona, od soli. I wiemy, że sól, czyli jakieś tam źródła słone tutaj były, to teraz logiczną sprawą jest to, że ci ludzie mieli bogactwo, bo to jest białe złoto, czcili to bogactwo, nim się cieszyli i jeżeli to wszystko jest związane właśnie z Kotliną Sądecką, to właśnie dlatego Kotlina Sądecka została zasiedlona, nie dlatego, że tam były dobre warunki rolnicze, tylko dlatego, że obok Kotliny Sądeckiej była sól. Były warunki rolnicze plus sól. I teraz właśnie ta sól tutaj prawdopodobnie odegrała decydującą rolę, bo tam, gdzie był na przykład krzemień, też się znajdują miejsca kultowe, tylko nie takie. To miejsce kultowe jest wyjątkowe, dlatego że te megality, które są w Polsce znajdowane, na przykład te wielkie grobowce kujawskie, one mają zupełnie inną konstrukcję. Już nie mówiąc o tym, że nie ma takiego miejsca, gdzie występują wszystkie trzy elementy megalityczne, czyli kromlech z celtycka, czyli krąg, dolmen, czyli grobowiec i trzecia sprawa, czyli menhir, stojący pionowo kamień. Tutaj właśnie, idziemy do menhira. Mamy pionowo stojący kamień, który jest również orientowany, proszę zobaczyć, dokładnie północ-południe, tym właśnie bokiem dłuższym. Co nie jest przypadkiem, bo właśnie w tych megalitycznych w tych miejscach, gdzie są megality, właśnie tak jest najczęściej, że to wszystko jest zorientowane albo północ-południe, albo wschód-zachód. To są takie dwa główne kierunki. Ale istotna rzecz właśnie, że wszystkie te trzy elementy, czyli menhir, kromlech i dolmen są w jednym miejscu, a takiego podobnego miejsca w Polsce nie ma, bo są albo kręgi bez dolmenów i menhirów, albo same menhiry, albo sam dolmen bez menhirów i kromlechów, a tu wszystkie trzy elementy. Dlatego to jest miejsce wyjątkowe i oczywiście, jakby to powiedzieć, jest to wszystko dopiero odkrywane. My sami nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, bo ja 20 lat zajmuję się tą górą i przez 20 lat cały czas słyszałem, że w zasadzie tutaj nic nie ma. Cały czas słyszę nawet do tej pory, jak mówię, że są kamienie. Ludzie, którzy idą przez Łyżkę, oni tego nawet miejsca nie zauważają, bo te kamienie tylko widać na wierzchołku. Chodząc dookoła tej góry, czy tutaj w tej fosie, tych kamieni nie widać z dołu. To jest też istotne. Ma to swoje plusy i minusy, że tak. Tak, ma, ale dla tych ludzi było to też istotne, bo miejsce kultowe to było miejsce odosobnienia, miejsce poświęcone. I teraz patrząc na to, ludzie, którzy szli z dołu, oni nie widzieli, co się dzieje u góry. To też było po to robione. Mało tego, ludzie, którzy byli w tym kręgu zewnętrznym tu na dole, nie widzieli po drugiej stronie, co się dzieje przy dolmenie, bo on jest po drugiej stronie. To też jest celowe działanie. Jeżeli tu był jakiś szaman, też miał swoje można powiedzieć,
no może brzydko powiem, triki, ale miał różne tam sposoby na znikanie, pojawianie się, czy jakieś inne rzeczy się działy i ludzie też tego nie widzieli do końca. To wszystko jest związane właśnie z takim miejscem kultu. My do końca nie wiemy, co ci ludzie tak naprawdę tutaj robili. Oczywiście o szamanizmie troszkę tak. Wiemy, że czcili słońce i czcili przodków. Tutaj też jest istotne, że już się pojawili ludzie, którzy oglądali tą górę, ten stożek pod względem astronomicznym. No i okazało się, że wszystkie kierunki się zgadzają, czyli przesilenia zimowe i letnie, kamienie ustawione specjalnie w tych miejscach, gdzie to słońce się zatrzymuje, czy na przykład widać go, pierwsze promienie padają na przykład z tej strony, kiedy jest wschód. Więc to miejsce dopiero odkrywamy. Za chwilę zobaczymy tak naprawdę, może nie za chwilę, za dziesięciolecie podejrzewam, czym to miejsce tak naprawdę było. Myśmy wiedzieli tutaj w Przyszowej czy w okolicy, że tutaj coś było na pewno, dlatego że to jest jedyna góra, która ma tyle legend ze sobą związanych. Już poczynając od świętej Kingi, od właśnie nazwy Łyżka, którą zgubiła święta Kinga i tak dalej. No i przede wszystkim ta kwestia, że tak jak w takich miejscach najczęściej ludzie zawsze mówią dzieciom, żeby nie wchodziły, czy tam młodzieży, żeby nie wchodziła na tą górę po zmroku. To też jest istotne. No i oczywiście widzenia duchów, tu się różne rzeczy dzieją, opowiadano to od pokoleń. Ja też to słyszałem, to jest jedyna góra, która ma takie legendy, więc musiało coś za tym stać. Początkowo myślałem, że nazwy, bo to się nazywa Stare Zamczysko, poniżej jest Polana Zamek, więc myślałem, że to jest po linii bardziej grodziska, bardziej osady. Zresztą te skorupy i to zakwalifikowano jako osadę wyżynną. To jest też problem, dlatego że osady były drewniane, a tu widać, że są same kamienie i nie dało się osady na tym zrobić. No niemniej jednak to są jedyne znalezione skorupy, czyli ceramika stołowo-kuchenna w powiecie limanowskim, bo do tej pory znajdowano tylko ceramikę taką z cmentarzy, z urn. Więc to jest dopiero wszystko w fazie początkowej. Sami nie wiemy, do czego nas to doprowadzi. Tutaj jesteśmy przy kręgu zewnętrznym, gdzie są największe głazy. Ten głaz był mierzony przez geologów, ma około 5 do 6 ton. On stał kiedyś całkiem pionowo, ale ciekawostka polega na tym, że pod nim stoją jeszcze dwa inne kamienie. To wszystko ma taki łukowaty kształt, bo to jest krąg zewnętrzny, który też jakby musiał być potężny. Z tej strony było wejście, musiał jakby ograniczać to miejsce w sposób ewidentny. I te kamienie, które tutaj widzimy, wszystkie są ustawione w sposób nienaturalny. Proszę zobaczyć, te spękania, które tutaj widać, świadczą o tym, że kamień jest ustawiony pionowo, bo te spękania powinny być poziome, a nie pionowe. To też geolodzy określili. Postawić taki kamień pionowo w tamtym czasie, mało tego, skądś ten kamień tutaj był przywleczony, nie wiem, na saniach, na czym, ale on tutaj nie jest naturalny. Takich kamieni tutaj są dziesiątki, o ile nie setki. Proszę zobaczyć teraz w drugą stronę. Same kamienie. Do 2 metrów mamy ułożone kamienie. Tego nie ma tutaj nigdzie dookoła. Ile ludzi tutaj musiało przy tym pracować? I teraz na pewno, abstrahując od wszystkiego, to jest dzieło rąk ludzkich. I wiemy, że ci ludzie tutaj byli w bardzo odległych czasach, więc mówienie, że w powiecie limanowskim ludzie pojawili się dopiero w średniowieczu, to jest dla mnie po prostu w tej chwili zabawne. Bo być może było tak, że cała kotlina sądecka, którą tutaj widać między drzewami, to jest tylko jakby dodatek do tego miejsca, a nie odwrotnie, że my jesteśmy w powiecie limanowskim dodatkiem do kotliny sądeckiej. Ja wiem, że to jest zabawne i archeolodzy będą oczywiście twierdzić, że podstawą wszystkiego jest tylko i wyłącznie Dunajec. No niestety, tutaj szlak, który szedł od Dunajca w kierunku Krakowa, właśnie szedł podnóża Łyżki, szedł w kierunku Strzyżyca. Dlatego pewne ceramika, na przykład celtycka, była znaleziona tutaj i w Strzyżycu, a nie ma jej w dół Dunajca od Marcinkowic. Dlaczego? No bo Celtowie poruszali się w tym kierunku, bo najbliżej z kotliny Dunajca jest właśnie w kierunku Strzyżyca, w kierunku Bochni, w kierunku tam, gdzie jeszcze też była sól. A właśnie te, na przykład Biskupic pod
pod Krakowem, gdzie też znaleziono miejsce właśnie z neolitu rolników wczesnych. Myślę, że to jest właśnie też fragment tej ścieżki, czy tej drogi, którą się poruszali ci ludzie właśnie z Biskupic, właśnie w kierunku Dunajca. To się wszystko ze sobą wiąże, tylko oczywiście archeolodzy tego jakby nie sklejają ze sobą. Wszystko traktują na zasadzie osobnej. Jedno grodzisko osobno, drugie grodzisko osobno, trzecie znowu osobno, ten powiat jest osobno, ten powiat jest osobno. Ja za chwilę pokażę, jak to wygląda na ilustracjach. To jest mapka AZP, czyli archeologiczne zdjęcie Polski. Tutaj mamy pokazany właśnie Dolinę Dunajca w kierunku Krakowa. Tu mamy cały rejon Bochni i Wieliczki. A cały ten rejon, gdzie jest powiat limanowski, został bardzo ładnie ramką odcięty. I proszę zobaczyć, stanowiska z epoki brązu i z innych epok są tu. Tutaj nie ma żadnego. Dlaczego? Ponieważ archeolodzy sobie odcięli ten rejon i stwierdzili, że między tym rejonem a tym jest pusta plama i nie było połączenia między Dunajcem a na przykład Bochnią. A łyżka jest dokładnie w tym miejscu. I proszę teraz tą mapkę sobie zapamiętać, bo pojawia się druga mapka z 1971 roku, rozmieszczenie źródeł słonych na Podkarpaciu według Jodłowskiego. Proszę zobaczyć, łyżka jest w tym rejonie, gdzie jest najwięcej tych kropek, trójkącików i innych elementów. Proszę zobaczyć, źródła słone istniejące obecnie, źródła słone znane z dokumentów historycznych, miejsca, gdzie według danych geologicznych występowanie źródeł słonych jest możliwe i nazwy miejscowości pochodne od soli. Wszystko jest w rejonie łyżki. Proszę zobaczyć. I teraz proszę sobie przypomnieć, że ten rejon, czyli to jest to, archeolodzy potraktowali jako białą plamę. Czyli tam, gdzie była sól, gdzie było najwcześniejsze osadnictwo, zwłaszcza właśnie rolników, właśnie w neolicie, jeszcze raz, proszę zobaczyć, tutaj kropeczka łyżka, tutaj kropeczka łyżka. Tu łyżka jest wśród innych kropeczek, a tu nie ma nic, bo według archeologów nie było połączenia między tymi punktami. No jest to niedorzeczne trochę. No dla mnie też, ale według archeologów to jest całkowicie logiczne i wszystko im się tutaj zgadza. Teraz pokażę ceramikę, która została mi na zdjęciach. Niestety nie wiem, gdzie ona się w tej chwili znajduje. Ona została znaleziona właśnie na łyżce. Zdjęcia są jakie są, dlatego że wykonałem je właśnie tuż przed, że tak powiem, kiedy powędrowały z archeologami do Krakowa. Na jakiejś brudnej, że tak powiem, z ziemi szmacie. I tu są dwie te istotne skorupy, które wyglądają na właśnie z neolitu. To jest właśnie skorupa kultury promienistej, która nie miała prawa występować tutaj, dlatego że nigdy nie znaleziono jej w Kotlinie Sądeckiej. Jest tylko pod Krakowem i na Śląsku. Tutaj jest właśnie z tego typu z neolitu z czwartego, około trzeciego tysiąclecia, też charakterystyczna dla tamtej epoki. I te skorupy uznano, że to są skorupy tak zwane niemożliwe, czyli jeżeli one tu trafiły, to można je wytłumaczyć, można ten fakt wytłumaczyć tylko w jeden sposób. Zostały tutaj podrzucone. Tylko że, no przepraszam, gdzie sobie takie skorupy, które mają 5-6 tysięcy lat można sobie znaleźć? W ogródku? Nie wiem gdzie. Ale dla archeologów to jest absolutnie logiczne. I teraz nawet nie wiem, gdzie te skorupy trafiły do końca. Tutaj mamy kartę ewidencyjną stanowiska archeologicznego, które zostało w 2019 roku na łyżce wyznaczone i wpisano kulturę łużycką. Epoka brązu, wczesna epoka żelaza, około 40 fragmentów i tak dalej. Czyli uznano, że neolit, na przykład znaleziono tutaj narzędzia krzemienne, to wszystko jakby zostało podrzucone, natomiast kultura łużycka, epoka brązu, to może występować. Chociaż jest to najstarsze w tej chwili stanowisko archeologiczne z epoki brązu na terenie powiatu limanowskiego. No i dobrze, że jest stanowisko archeologiczne, no ale nie możemy ruszyć teraz badaniami archeologicznymi, no ponieważ właściciele, czyli nadleśnictwo, no traktuje to na, nie wiem jak to nazwać, na zasadzie, że po prostu, nie wiem jak to nazwać, żeby nas zniechęcić, no bo to już troszkę trwa, żebyśmy po prostu przestali się chyba tym interesować i wtedy no, byłby... Tak to działa, niestety. No właśnie.
Niestety i tu trzeba to zauważyć. Jeszcze takie dwa zdjęcia, jak wyglądają dolmeny, na przykład w Tunezji czy gdzieś tam w Portugalii. To jest właśnie dokładnie, proszę zobaczyć, ten sam element. Jakaś górka, wnęka i płyta, która jest na samej górze. Tylko że w Polsce takich dolmenów do tej pory nie znaleziono. No i następna historia. Te rzeczy są w górach, jak widzą Państwo, a ja usłyszałem od bardzo ważnego archeologa z Krakowa, że megality nie występują w górach. Na przykład gdzieś tam w Alpach megality występują na wysokości 1400 metrów, a my jak mamy 730 metrów, to jest to niemożliwe. Czyli wynika z tego, że megality, które są na całym świecie, na wyspach Oceanii, gdzieś tam w Australii, w Afryce, to jest rzecz naturalna. Natomiast w Polsce mieszkali wówczas jakieś inni ludzie, którzy nie wiedzieli, co to są megality. I to archeolodzy też przyjmują jako pewnik. Po prostu nie wiedzieli, nie znali się, byli niedorozwinięci, nie wiem jak to nazwać. Nie ogarniali tego, więc megality są wszędzie, w Polsce nie i przyjmuje się jako rzecz pewną, jako zupełnie udowodnioną, tak, dogmat, megalitów w górach nie ma. Tutaj pokazuję, ponieważ ludzie mi nie wierzą, że robiliśmy jakieś badania. To jest bardzo dokładnie lidar robiony przez dwóch naukowców z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, w tym profesora Jacka Kościuka. Tu mamy właśnie pokazaną górę Łyżkę, z tym właśnie liderowym też murkiem na Polanie Zamek. I tutaj mamy sam stożek. I tu bardzo dokładnie jest widać, że cały ten stożek od tej strony jest przez ludzi sztucznie utworzony. Czyli odcięli sobie tutaj, zrobili fosę, odcięli sobie od grzbietu góry. Tutaj to wszystko jest sztuczne. No i tutaj widać te właśnie kręgi, które i ten korytarz, który tutaj znajduje się, to jest absolutnie, jakby to powiedzieć, nienaturalna rzecz w takim lesie. Ale tutaj są również kurhany. Na przykład tutaj mamy poniżej stożka piękny, okrąglutki kurhan, na którego wierzchołku też jest kamień, czy dwa kamienie. I te wszystkie elementy tutaj dookoła tego stożka też prawdopodobnie są związane z jakimiś miejscami pochówków, gdzie tych miejsc jeszcze pewnie odkryje się dużo więcej. Więc jest to dosyć dokładnie pokazane i nikt teraz nie może tłumaczyć, że to wszystko jest naturalne. Mamy opinię geologiczną dotyczącą pochodzenia kamiennych struktur zlokalizowanych na stokach Góry Łyżka w gminie Łukowica, robiony przez geologa Jakuba Stojka. I tutaj pokażę, jak według geologów, tutaj mamy na przykład ten stożek, na którym teraz stoimy, i ta część, którą pokazywałem przed chwilką, właśnie jako sztuczną, tutaj też według geologów wyszło, że jest to absolutnie rzecz sztuczna. Ale zobaczymy teraz piękne kręgi. Ponieważ geologowie robili to bardzo dokładnie, wyznaczali sobie takie punkty, potem je łączyli kropki i z tych kropek wyszło im coś takiego. O, tak to wygląda już tak graficznie. Natomiast na zdjęciach, które robili właśnie na lidarze, widać wyraźnie dwa kręgi. Tu jeszcze pierścienie, tak. Tylko wiadomo, że to jest bardzo stare, więc widać to w takiej formie, jak jest dzisiaj. Nie jest to oczywiście super regularne, super takie, można powiedzieć, dokładne, ale pamiętajmy, że to ma około 5000 lat, więc to ma prawo wyglądać niezbyt, że tak powiem, wyraźnie. Tutaj widać właśnie niebieski i żółty, dwa kręgi. Tutaj jest ten korytarz, gdzie jest dolmen, czyli ten właśnie grobowiec megalityczny. I teraz jaka jest konkluzja tego, że formy osuwiskowe charakteryzują się bezładnym i niejednorodnym przebiegiem i kształtem. Tymczasem te formy, które tutaj są jednorodne i mają kształt właśnie półkolisty. Więc to nie jest wszystko tak, że
stało się przez przypadek bo są osuwiska. Tutaj mamy takie kamyczki. No, kamyczek jak kamyczek, wydaje się, że to jest zupełnie forma naturalna. Tymczasem nie. To jest rodzaj żaren. Czyli tutaj ludzie sobie coś po prostu rozgniatali. Pszenicę lub jakieś inne elementy. To są klasyczne megalityczne żarna. I też znajdują się tutaj na stożku. Tu mamy takie dwa duże kamienie i w środku przerwy między nimi. To jest taki korytarz. Tu się zaczyna właśnie ten korytarz, gdzie dalej jest ten dolmen. I ciekawostka polega na tym, że właśnie ten korytarz jest zorientowany wschód-zachód. Te kamienie stoją również pionowo. Proszę zobaczyć, ten kamień ma około 7 ton. Stoi pionowo. Te kamienie powinny być tak. Tu zaczyna się ten korytarz i właśnie to jest istotne, że wschód-zachód. Wszystko się zgadza z tym, jak powinien wyglądać korytarz przy megalitycznym grobowcu. A teraz przejdziemy na drugi koniec, pokażemy te kręgi od drugiej strony. I teraz ta kwestia, która często tutaj jest podnoszona. Proszę Pana, bo te kamienie wyglądają, jakby one były takie świeże, takie nowe. Proszę zobaczyć od tej strony. Widać na nich dokładnie zielony mech. Całe to wszystko, cały ten stożek jeszcze kilka lat temu był zielony. Tu nie było widać poszczególnych kamieni. Przez to, że ludzie tu zaczęli chodzić, no niestety ten mech znika i te kamienie wyglądają faktycznie, jakby nie były takie omszone, takie starodawne. Ale proszę zobaczyć, tu mamy centrum, mamy ten właśnie krąg wewnętrzny, on przechodzi tam dalej. Mamy tutaj krąg zewnętrzny i w środku na wierzchołku mamy te ogromne kamienie, które tworzą jakby ołtarz. Dolmen jest za tym dopiero. Także przez tych ludzi zostało to bardzo ciekawie rozplanowane. To wszystko ma swoje znaczenie. Ci ludzie, którzy tu się pojawiali, mogli wejść tylko do tego kręgu, czyli zewnętrznego. Do tego wewnętrznego, albo dalej, tam gdzie jest dolmen, mieli możliwość wejścia tylko kapłani, nie wiem, jacyś bardzo uprzywilejowani ludzie. No i tak to generalnie wyglądało w tamtych czasach. To byli ludzie bardzo religijni. Zwróćmy uwagę, że po nich nie zostało nic. Nie zostały jakieś ślady, jakieś pałace, jakieś wielkie budowle. Z tamtej epoki, z 4. tysiąclecia przed naszą erą, my nie mamy w Polsce żadnych śladów bytności, oprócz właśnie megalitów. Czyli mieszkali w szałasach, a wielkim wysiłkiem budowali właśnie takie miejsca kultu. Te kamienie musieli tu znosić, przynosić, nie wiem, przyciągać przez wiele dziesiątków lat. To jest dla mnie fascynujące. I druga sprawa, nad Dunajcem też nie ma śladu, jeśli chodzi o 4. tysiąclecie, nie ma śladu po żadnych takich elementach. Są jakieś pojedyncze siekierki kamienne, nie ma żadnej prawie ceramiki oprócz góry winnej, to jest też ciekawostka. Nie ma śladów. A tu 4. tysiąclecie przed naszą erą sobie dalej w lesie stoi. Stoją kamienie, nie ma żadnej rekonstrukcji, po prostu te kamienie ktoś ustawił 5000 lat temu i one tu dalej stoją. Ten dotyk tego wszystkiego jest niesamowity. My dotykamy tego, czego dotykali ci ludzie kilka tysięcy lat temu. Oczywiście później były inne kultury, byli Celtowie. Wiadomo, że Celtowie właśnie czcili takie miejsca. Stąd nazwy celtyckie. Często się ludzie myślą, że megality budowali Celtowie. Celtowie nie budowali megalitów, tylko oni wykorzystywali właśnie. Stąd te nazwy celtyckie, Dolmen, Cromlech i Menhir, ale to nie Celtowie to robili. I tu przychodzi ludzie przez kilka tysięcy lat. Proszę sobie to wyobrazić. Tu do tego miejsca. Byli gdzieś tam w dole, mieszkali, śladu po tym nie ma. A tu owszem, nie wiemy, co tutaj jest jeszcze dalej. Gdyby zrobić wykopaliska, to byśmy się dowiedzieli. Ale być może, że wykopalisk nie będzie to przez najbliższe lata, o ile nie dziesięciolecia. Jeśli w ogóle. Bo to miejsce jest tak niesamowite i nie wiadomo, z czym w ogóle to połączyć, że jak znam życie, archeolodzy stwierdzą, że no, jak to się mówi, kamieni kupa.
Zresztą dobry tytuł właśnie do książki, nawet się zastanawiam, czy nie zrobić książki. Już jedną napisałem 10 lat temu na ten temat, na temat łyżki i teraz może napiszę następną, gdzie zatytułuję ją właśnie Kamieni Kupa. No bo to jest kamieni kupa i dla archeologów, którzy generalnie szukają w ziemi głęboko, coś co stoi nad ziemią i jest kamieniem, nie przedstawia wielkiej wartości. Oczywiście dla naszych archeologów, nie wszystkich, bo już się zainteresowali tym również tacy bardzo, bardzo wybitni archeolodzy, ale to na razie nie będę zdradzał ich nazwisk. Natomiast dla naszych archeologów, generalnie takich można powiedzieć zwykłych, kamień nie przedstawia żadnej wartości. To gdzieś tam nad Morzem Śródziemnym, być może, ale nie u nas. Byle z daleka od nas. Tak, z daleka i w ogóle pomijajmy to milczeniem, bo to nam w ogóle tylko robi problemy. Jak teraz na przykład napisać, że tutaj nie było żadnego osadnictwa, tylko było nad Dunajcem, wszyscy się poruszali tylko wzdłuż Dunajca, a tu nagle wychodzi coś takiego. No i to niszczy całą taką od lat utrwaloną wiedzę naukową, kilkanaście, kilkaset książek na ten temat napisanych, z pięknymi przypisami, z wieloma innymi elementami. No i przychodzi taki czaja, amator, no i on mówi, że to wszystko trzeba wyrzucić do kosza. Tak to mniej więcej wygląda. No więc co się robi? No ignoruje się takiego czaję, czy mówi się tak jak często mówi się, pisze się generalnie w internecie. No, on opowiada bajki, jakie kamienie, gdzie on to widział, o co tu chodzi w ogóle. Bajkopisarz. No i proszę zobaczyć, no to są przecież bajki z mchu i paproci, jak widać na załączonym obrazku. Ok, powoli opuszczamy już miejsce i udajemy się na dół, a teraz zobaczycie prawdopodobnie miejsce też, gdzie kiedyś znajdowała się rampa, gdzie transportowane były ten materiał, te kamienie na samą górę. Już Wam to pokazuję. Znajdujemy się poniżej stożka, bo stożek
To jest jedna rzecz. Ale gdyby sam jeszcze był, ok, ale poniżej tego stożka mamy polanę, która to jest dokładnie 300 metrów, która nazywa się Zamek. Od czego nazywa się zamek? Właśnie od tego murku. Proszę zobaczyć, te kamienie zostały intencjonalnie ułożone i to wszystko otacza całą polanę. Nie wiem, to jest 2 hektary dookoła. To jest jedyna taka polana w Beskidzie Wyspowym. Właśnie od zamknięcia nazywa się zamek. I proszę zobaczyć, to jest wszystko robota człowieka. Pytanie po co? Wygląda to w ogóle celtycko, bo nawet tu mi ludzie mówią, że to wygląda trochę jak w Irlandii. No rzeczywiście, no Celtowie tutaj byli na pewno. Ale pytanie po co? No więc właśnie to jest wytłumaczenie tego stożka u góry, ponieważ tutaj ta polana była zamieszkana i do dzisiaj w zasadzie, jeszcze niedawno była zamieszkana. Tu jest jeden dom został, ale były 3. To jest bardzo bliziutko. Często ludzie, którzy idą górą, nawet nie wiedzą, że jest tutaj tak polana. I na tej polanie była woda, taki ogromny staw. Tam jest bardzo mocne źródło. To była istotna rzecz, bo przy miejscach kultowych, zwłaszcza właśnie w epoce kamienia, istotne były właśnie kamienie plus woda. To jest to, co często biskupi, papieże we wczesnym chrześcijaństwie właśnie zwalczali. Kult kamieni i kult źródeł wody. To jest właśnie kwintesencja całej tej góry właśnie od strony wschodniej, od strony między Przyszową właśnie a wierzchołkiem Łyżki. I ten murek ciągnie się dookoła. Tu jest najbardziej widoczny, bo jest takie miejsce akurat, gdzie ludzie go mijają, nawet nie wiedzą, że on tutaj jest po zachodniej stronie. A w innych miejscach został rozebrane, no bo ludzie używali tego kamienia na podmurówki czy na inne tam elementy, łatwiej było to zwieść. Ale to jest właśnie istotne, bo u góry nazywa się tamto miejsce Starym Zamczyskiem, a to nazywa się Zamek. To jest jedyna góra, która ma 2 takie nazwy i to właśnie Zamek i Stare Zamczysko. No owszem, mówiono, że tutaj na tej górze był Gródek Kasztelański z okresu wczesnego średniowiecza. Być może był, bo rzeczywiście była tu granica Kasztelanii Sądeckiej. Stąd się wiąże ta historia właśnie z Łyżką Świętej Kingi. My nie do końca wiemy, gdzie ten Gródek mógł być, bo tu w różnych miejscach, na różnych mapach to jest pokazywane. Natomiast nikt nie przypuszczał, że rzeczywiście to wszystko mogło być dużo wcześniejsze niż wczesne średniowiecze. Do tej pory twierdziło się, że była tu anekumena. Owszem, ten murek mógł być wybudowany, nie wiem, w XIX wieku, tylko problem polega na tym, że nigdzie w Beskidzie Wyspowym dookoła czegoś takiego nie znajdziemy, więc to jest też wyjątkowa. Jeżeli w XIX wieku ktoś wybudował, czy w średniowieczu, to też jest to wyjątkowa rzecz. No i tak to mniej więcej wygląda. Łyżka to jest rzecz przeze mnie badana już od 20 lat. Pierwszy artykuł napisałem w 2004 roku do Almanachu Zimy Limanowskiej. Wtedy jeszcze poszukiwałem tutaj zamku, no bo te nazwy zamek i tak dalej. A z biegiem czasu zorientowałem się, że to jest miejsce, gdzie na pewno coś było, ale udowodnienie, co konkretnie tutaj było, no zajmie mi dużo czasu. No i rzeczywiście tak się stało. No, mogę powiedzieć tylko tyle, że dzięki pomocy niektórych tutaj okolicznych mieszkańców, Janusza Mrowcy czy Mietka Śmierciaka, doprowadziliśmy to już do takiego momentu, że stało się to znane. Ludzie już kojarzą tą górę, kojarzą tą nazwę, chociaż jeszcze przypomnę, że Łyżka to nie jest do końca nazwa prawidłowa. Ludzie mówią tutaj Łyska. Łyżka to jest nazwa inteligencka, a Łyska to też ciekawe, to jest nazwa prasłowiańska oznaczająca bliska światłu. Łyskać to jest błyskać, tak samo jak Łysiec w Górach Świętokrzyskich. To jest ta sama etymologia. Nie mówi się, to jest Wyska, a Wyska to jest zamieszkała góra. Też ciekawa nazwa, taki akropol. No i też to się jakby zgadza z tym, co tutaj widać. Mam nadzieję, że to oczywiście jest dopiero początek. Już się to jakoś tam rozniosło. No i mam nadzieję, że kiedyś nadleśnictwo pozwoli nam tutaj zrobić wykopaliska, bo to nie do końca jest tak, że w tej chwili jesteśmy na 100% pewni. Ja mogę powiedzieć, tak do mnie się często ludzie zwracają, pan tu opowiada, niech pan to udowodni. No ale jak mam to udowodnić, jeżeli nawet znaleziona ceramika, która jest świetnym dowodem, została zakwestionowana, no to jak ja mam to udowodnić? Jak sobie to ludzie wyobrażają? No gdybym tutaj znalazł, nie wiem, list z 4. tysiąclecia, że to jest zbudowane w 4. tysiącleciu, no mógłbym to udowodnić.
To nie tak prosto, to nie tak łatwo, tym bardziej, że to jest wyjątkowa rzecz. No, 2 dni temu byłem na Górze Bukowej w Dąbrowie Górniczej, tam gdzie profesor Rozmus prowadzi badania archeologiczne. Tam jest też stanowisko megalityczne, jest tylko dużo starsze. Około 5000 lat, nawet podejrzewam starsze niż Łyżka. I tam też oczywiście jest to troszkę inaczej, bo tam są ogromne kamienie ustawione jako bruk, pionowe kamienie, no coś fascynującego, ale też do niedawna nikt nie miał pojęcia, że na Górze Bukowej coś jest. W tej chwili od kilku lat trwają tam badania, już wiemy, że są megality, więc jeżeli tam są megality, a jest to daleko też od północy Polski, no to tym bardziej mogą megality być tutaj, już na południu Polski. Chociaż do tej pory oczywiście się twierdzi, że są wyłącznie na północy, koło Szczecina, gdzieś tam na Kujawach. Jeszcze taka ciekawostka, na Kujawach w Wielkim Grobowcu w Wietrzychowicach znaleziono czaszkę człowieka, który był po kilku trepanacjach, 3 czy 4 i przeżył je. Proszę sobie wyobrazić, że dawniej na tablicy w Wietrzychowicach ta informacja była wyeksponowana, a w tej chwili na nowych tablicach tej informacji już nie ma. Dlaczego? No bo ktoś stwierdził, że to jest niemożliwe, że w XIX wieku przeżywalność trepanacji czaszki była około 10%, więc jak gościu 4000 lat przed naszą erą mógł przeżyć 3 trepanacje? No, Ale przeżył. to jest taki Więc znamienity przykład. To bardzo dobrze tak, wiesz. ale tamte grobowce mają około 30, nawet więcej metrów, 40 metrów, są podłużne, no i są troszkę innej konstrukcji niż tutaj na Łyżce, więc nie ma bezpośredniej jakby podobna kultura, może nawet ta sama pucharów lejkowatych, ale jednak to, co jest na Łyżce, bardziej kojarzy się nam się z Morzem Śródziemnym, z tym, co się dzieje na południu, niż właśnie na północy. To jest też ciekawe właśnie, skąd to tutaj się wzięło. Ci ludzie musieli to gdzieś widzieć, może przynieśli to ze sobą z Anatolii jako pierwsi rolnicy. Nie wiemy, ale to jest właśnie to, nauka, odkrywanie, a nie twierdzenie od razu z góry, że czegoś nie ma, to jest niemożliwe, zostało podrzucone i zostawia się to zupełnie tak na boku. Nie, bo to jest właśnie to tutaj, co widzimy, to jest właśnie rzecz jakby dla przyszłych pokoleń, bo my dopiero to zobaczyliśmy teraz, a za chwilę się okaże, że to jeszcze jest dopiero, to jest początek, jeszcze się okaże, że jest tu wiele innych jeszcze elementów i wiele rzeczy. I to jest fascynujące, żeby to zostawić dla następnych pokoleń, odkryć, dowiedzieć się, co tutaj było, kto to zrobił, o ile się oczywiście da takie rzeczy zrobić. Ja po 20 latach, muszę powiedzieć, jestem poniekąd spełniony, bo wreszcie o tej Łyżce ludzie zaczęli czytać, zaczęli w internecie gdzieś tam się udzielać, przychodzą na wschód słońca, tak jak niedawno mieliśmy na przesilenie letnie, ludzie z Krakowa, z Rzeszowa, gdzieś był jakiś gościu spod Zamościa. To jest dla mnie, że tak powiem, nagroda. No i mam nadzieję, że to jeszcze raz powtarzam po raz nie wiem który, jest to dopiero początek. Także bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do odwiedzenia Łyżki. Więc Łyżka to też nie jest taka rzecz, która się wzięła nagle i nie wiadomo skąd wyskoczyła, dlatego że są już wzmianki o tej górze nawet w XIX wieku w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego. Jest taka notatka, że na górze Łyżka był zamek i tam są do dzisiaj widoczne podziemia tego zamku w formie takiej, można powiedzieć, jaskini, piwnicy. To jest powyżej Stożka i tam jeszcze obok tej jaskini piwnicy, którą wszyscy znają, właśnie na tym polega cały problem ze Stożkiem, że wszyscy wiedzą, że jest jaskinia na Łyżce, a mało kto wie, że tam jest ten stożek, gdzie właśnie są te kamienie megalityczne i wszyscy myślą, że ja po prostu cały czas mówię o tym jednym i tym samym miejscu. A tymczasem nie. I właśnie obok tej jaskini, tych podziemiach zamku
Jest również wał kamienny, taki w okolicy długość ma około 100 metrów. No i ciekawostka polega na tym, że w 1968 roku Maria Cabalska, pani archeolog z Krakowa, zrobiła taki piknik, czy to się nazywało obóz archeologiczny w Limanowej. No ale była już starszą panią wówczas i nie bardzo jej się chciało chodzić po tych górach, więc wysłała na łyżkę wówczas w 1968 roku 2 studentów, którzy na łyżce właśnie zauważyli ten wał kamienny koło tej jaskini, narysowali go, przynieśli Cabalskiej, ale nie wiem, czy ona nie dopatrzyła, czy oni, ale w publikacji, którą wkrótce Cabalska wydała, czyli Pradzieje Powiatu Limanowskiego, było napisane, że wał kamienny do 2 metrów, znaczy inaczej, że jest wał do 2 metrów właśnie na łyżce, ale nie napisała, z czego zrobiony. Czyli ani, że jest kamienny, ani, że jest ziemny. No i później ta notatka została przepisywana w następnych publikacjach i często właśnie ci autorzy dopisywali jakby od siebie, że wał był na pewno obronny. Tymczasem właśnie wał był kamienny i zupełnie nie był obronny, o czym mało kto wiedział. I ta rzecz się tak utrwaliła, że był właśnie wał 2-metrowy obronny, że ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, że właśnie wał kamienny, taki jak na łyżce, to jest typowo kultowy. I takie wały są na Ślęży czy w innych miejscach kultowych w całej Polsce. I ciekawostka polega na tym, że być może ten wał się jakoś wiąże z tymi kamieniami, które są poniżej na stożku, a być może nie. Właśnie o to chodzi, że na stożku nie znaleziono na przykład ceramiki takiej wczesnosłowiańskiej, nie znaleziono ceramiki z wczesnego średniowiecza w ogóle, tylko dużo wcześniejszą. A być może właśnie było tak, że ci Słowenie, którzy tu się pojawili, właśnie oni zrobili miejsce kultowe nieco wyżej, tam koło jaskini i tam właśnie usypali ten wał 100-metrowy kamienny. Także ta góra jest o tyle ciekawa, że to wszystko to są tylko fragmenty, o których mówimy, a w całości, żeby to tak posklejać, to naprawdę wymaga to wielu badań. Niemniej jednak łyżka już była właśnie w tych publikacjach wzmiankowana, ludzie o tym wiedzieli, no ale jakoś nigdy tutaj archeologa nie było, nie pojawiał się, aż właśnie do niedawna. Nikogo to w zasadzie nie interesowało, tak jak cały powiat limanowski, który jest niezbadany i w zasadzie uważa się, że po co go badać, skoro tu nie ma nic ciekawego i w zasadzie no, to jest jakby przyjęta ogólnie prawda, tylko Dolina Dunajca, Dolina Raby, Kraków, Bochnia, a reszta to tak góry, lasy. No i tak to wygląda. A powiedziałby Pan coś w kwestii, bo dużo też na kanale jest osób, którzy interesują się tą słowiańszczyzną, o etymologii tego słowa jeszcze może. No więc tutaj na tym terenie gwara, która tutaj jest podegrodzka, to są właśnie takie słowa jak, nie mówi się łyżka, tylko łyska, ale są na przykład takie miejsca, koło Podegrodzia jest góra, która nazywa się Łyskownica. I ona nie ma nic wspólnego z łyżką, czy z jakimiś takimi narzędziami, tylko z tym, że błyska się, od błyskania, bo tu się mówi łyska się, czy się łysło. To są takie słowa, które tu się używa od światła, od błyskawic. I teraz, jeżeli było miejsce kultowe, na pewno ono było kojarzone ze światłem. I nazwa łyska to jest właśnie od światła, od błysku, która potem komuś się skojarzyła z tym, że tu się mówi gwarowa łyska, więc inteligencko brzmi to bardziej poprawnie łyżka. Tak jak na przykład obok jest góra Skiełek, na której jest na przykład wieża widokowa i kiedyś na mapach był Szkiełek. Zaczęliśmy to odkręcać jakieś 20 lat temu, między innymi ja, no bo nazwa oryginalna jest Skiełek, a nie Szkiełek, a ktoś myślał, że to znowu jest kwestia gwary, więc inteligencko mówi się Szkiełek. No i tak zostało właśnie z łyżką. No ale jak mówię, to jest wszystko ciekawe o tyle, że właśnie dziwna sprawa jest taka, że jeżeli było miejsce kultowe, które było bardzo długo jakby przez ludzi odwiedzane,
to miejsce powinno być w jakiś sposób gdzieś w tym krajobrazie religijnym w jakiś sposób widoczne, nawet przez zwalczanie, tak jak niedaleko na Miczakach w Męcinie jeszcze biskup tam bodajże w XVII wieku walczył z jakimiś reliktami poganizmu, a tutaj nie mamy świadectw o czymś takim. Tutaj nie było tego problemu. Nikt nikogo nie napominał, żeby nie chodził na przykład na łyżkę, chociaż aczkolwiek się to mówi, że ta góra jest też właśnie związana z jakimiś diabłami, że jakieś diabły tu tańczą, to się często gdzieś tam powtarzało w takich wypowiedziach ludzi, ale nie ma śladu, jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie kwestie, żeby tu widać było ten jakiś kult, czy jacyś księża mieli świadomość, że jakieś miejsce takie było kultowe, więc być może, że faktycznie ta ceramika, która została znaleziona, że ona nam pokazuje, że w V wieku, czyli w epoce wędrówek ludów, tutaj się coś skończyło, to być może faktycznie tak było, że kiedy chrześcijaństwo się już u nas umacniało, że już jakby nie było świadomości już, że to było miejsce kultowe. Nie było czego zwalczać. Ale niemniej jednak świadomości ludzi ta kwestia została, tylko jakby nie taka mówiąca wprost. Tak jak się mówi o megalitach, że to jest podświadomość Europy, to tak właśnie tutaj było, że gdzieś w podświadomości ta kwestia była, ale nie gdzieś tak od razu, można powiedzieć, na wierzchu. No niemniej jednak samo usytuowanie tej góry w stosunku do Doliny Dunajca, że to jest tak najwyższa góra w tym rejonie właśnie od strony zachodniej i ona jest świetnie widoczna ze Starego Sącza, z całej Kotliny Sądeckiej. Ona zresztą od strony Sącza ma taki kształt właśnie jak ślęża, taki łuk klasyczny. To musiało mieć znaczenie, dlatego że ci ludzie, którzy tam mieszkali, oni musieli mieć świadomość tego, że jeżeli będzie jakiś najazd, ktoś tam będzie ich gdzieś tam rabował na dole i tak dalej, więc oni muszą miejsca kultowe, czy jakieś ważne pochówki i tak dalej, umieszczać gdzieś dalej, żeby nie było łatwego dostępu do nich. Zwłaszcza miejsca kultowe, bo to były najświętsze miejsca dla nich. Więc oni ich nie budowali w Dolinie Dunajca, tylko musieli mieć jakieś miejsce w okolicy Doliny Dunajca, właśnie na jakiejś górze. A ta góra jest ewidentnie, ona się wyróżnia w tym krajobrazie, więc ona była do tego predestynowana. Taka jeszcze dygresja, bo kiedy geolodzy robili tutaj badania geologiczne, to właśnie na chwilę przestał im działać sprzęt elektroniczny, taki dosyć zaawansowany. Oni się wcześniej z tym nie spotkali. Natomiast ciekawostka polega na tym, że tu już nie chcę wchodzić w takie szczegóły, ale jest coś takiego, jak to się często pojawia w filmikach, jakichś filmach o megalitach, na przykład w Afryce czy w innych krajach, że te miejsca to nie była kwestia wyłącznie jakby spraw kultowych, tylko te miejsca, czyli te kamienie miały oznaczać jakieś miejsce, które jest do czegoś predestynowane, na przykład jest tam jakaś energia. I na przykład okazało się, że badając różne właśnie kręgi kamienne, niektórzy zaczęli tam wykrywać tak zwany rezonans magnetyczny, bo na przykład Ziemia ma tam różne fale magnetyczne, takie śmakie, to jest w ogóle cała literatura na ten temat. I na niskich częstotliwościach w niektórych miejscach właśnie pojawia się rezonans magnetyczny. I właśnie okazało się, że w większości te miejsca to są właśnie te miejsca, gdzie są kręgi kamienne. Czyli ci ludzie mogli sobie zdawać sprawę, że coś tam jest, coś dobrego być może dla organizmu, może dla zdrowia. I oni budowali tam miejsce kultowe, ale na początku oni to miejsce oznaczali, że tam to jest, gdzieś coś takiego jest. No i spotkałem się z taką wersją. Jeden pan z Katowic, fizyk, do mnie kiedyś zadzwonił i właśnie wypytywał o łyżkę, no i on właśnie mówi, że tam być może właśnie jest rezonans magnetyczny. I to by się potwierdzało, bo te rezonanse tworzą zakłócenia i właśnie ci geolodzy, którzy robili badania, mieli z tym do czynienia. Sami byli zdziwieni, bo nigdy się z czymś takim nie spotkali. Także to jest ciekawa rzecz do badań na następne lata. No i jak mówię, wszystko przed nami.